Cześć, witam Was Energik w kolejnej recenzji. Dzisiaj recenzja Assassin's Creed Syndicate. Nawet nie wiem, która to już jest część Assassin's Creed'a. Jeżeli doliczymy do tego te wszystkie wersje, które wyszły i na PSP, na Vita, na Androidy, iOSy, to pewnie, nie wiem, 20 któraś. Niemniej z tych kanonicznych to jest piąta, szósta chyba? Szósta albo siódma, jakoś tak. Po wpadce z Unity wiele osób uważało, że ten Assassin's Creed Syndicate będzie najlepszym Assassin's Creedem, dlatego że Ubisoft chciało zmyć plamę na honorze i niestety nie jest. Nie jest to najlepszy Assassin's Creed. W mojej opinii nadal najlepszym Assassin's Creedem pozostaje Black Flag. Jednakże Syndicate jest grą bardzo, bardzo dobrą. Faktycznie po Syndicate, po Unity wprowadzono parę poprawek, troszkę zmieniono, no może nie tyle mechanikę, ale pewne elementy pozmieniano w ten sposób, żeby ta gra jakoś była bardziej przystępna. I porównania tej części z Unity no nie da się tutaj ominąć i bardzo często będę do Unity wracał. Przede wszystkim Assassin's Creed, nowy Assassin's Creed to nowi bohaterowie. Tym razem wcielamy się w dwóch bohaterów. Jest to Jacob i Evie Frye, rodzeństwo, które działa na terenie XIX-wiecznego Londynu. I ogólnie misje są, właściwie mamy dowolny wybór, czy chcemy grać jedną osobą, czy jedną postacią, czy drugą, możemy je sobie w trakcie rozgrywki zmieniać. Natomiast są pewne misje zarezerwowane tylko dla danego rodzeństwa. Miało to wprowadzić troszkę urozmaicenie, jednakże obydwoje bohaterów poza wyglądem zewnętrznym tak naprawdę za bardzo się nie różnią. Fakt faktem mają troszkę różne drzewko umiejętności, ale te różnice są tak minimalne, że praktycznie się tego nie zauważa. W założeniach miało być tak, że Evie raczej preferuje działanie po cichu, natomiast Jacob woli rozpierduchę, ale tak jak mówię, nie do końca to wyszło i czy grasz jedną osobą, czy drugą, bardzo podobnie rozgrywka przebiega. Na pewno warto zauważyć, że po Assassin's Creed Liberation ponownie mamy możliwość wcielenia się w damskiego asasyna, co muszę przyznać, że powitałem z otwartymi ramionami, ponieważ ci męscy asasynowie zazwyczaj w większości, znaczy nie w większości, w połowie części Assassin's Creed są bardzo tacy bez wyrazu i niestety tutaj też muszę przyznać, że bohaterowie są lekko tacy płascy. Ogólnie też podzielono to tak, że Evie podąża za kolejnym fragmentem Edenu, natomiast Jacob pragnie stworzyć takie, zjednoczyć można powiedzieć gangi w Londynie i zabić wszystkich złych templariuszy. Tak jak powiedziałem, akcja dzieje się w XIX-wiecznym Londynie i to jest w mojej opinii wielki plus, chociaż faktycznie po przepychu, który był pokazany w Unity, Londyn wygląda jakoś biedniej. Oczywiście Ubi postanowiło zmazać plamę na honorze, która pojawiła się po Unity i postanowili bardziej dopracować silnik, żeby działał płynniej. Faktycznie gra działa o wiele płynniej, ale nie jest to kosztem optymalizacji, znaczy to jest oczywiście optymalizacja, ale pod nóż poszły po prostu większa część elementów, które fajnie wyglądały w Unity. I paradoksalnie Assassin's Creed Syndicate jest grą nowszą niż Unity, ale wygląda gorzej. Pod nóż poszło oczywiście zgromadzenia ludności, które w Unity występowały dosyć często. Grafika wydaje mi się, że jest trochę gorsza, ma mniej detali, ale to też może być tutaj odnośnie tych detali, to może być bardziej kwestia, że no nie jest to Paryż, a właśnie Londyn, który jest takim miastem, tak mam wrażenie, że takim miastem bardzo takim robotniczym, tam jakieś są, wiecie, kopalnie, cuda. No właśnie, tu jest kolejna rzecz, którą zawsze chwalę sobie w Assassin's Creedzie, czyli świetne oddanie epoki. I w Syndicate jest to zrobione po mistrzowsku i grając w tą grę miałem wrażenie, że faktycznie w XIX wieku w Londynie tak mogło wyglądać. Szczególnie kiedy przyjrzymy się na przykład barkom płynącym po Tamizie, czy zatrzymamy się na chwilę, żeby pokontemplować to, co się dzieje w mieście, bo miasto oprócz oczywiście samych budynków, to oczywiście też ludzie. To jest też zawsze sobie chwalę to w kolejnych częściach Assassin's Creed,
czyli pieczołowitość w oddaniu epoki, nie tylko, tak jak mówię, budynków, ale też ludzi, ich ubrań, ale też czasami i zachowań. I tutaj też jest właśnie to fajne, że można przystanąć czasami na ulicy i podejrzeć te fantastyczne takie mini animacje, interakcje pomiędzy różnymi postaciami, różnymi przechodniami, które się zdarzają. Tutaj robią sobie zdjęcie, tutaj się kłócą. To jest naprawdę fajne i bardzo fajnie zarysowane i to muszę przyznać, że w każdym Assassin's Creedzie jest doprowadzone do perfekcji, bo faktycznie to miasto żyje i ma się wrażenie, że faktycznie metropolia, która jest pokazana w grze, mogła w XIX wieku tak wyglądać. Ubisoft zapowiedział parę nowości w Assassin's Creed Syndicate. Niestety nie wszystkie są aż tak interesujące. Przede wszystkim troszkę zmienia mechanikę linka, którą nasz asasyn może wyrzucać i dzięki temu możemy poruszać się pomiędzy budynkami z tego względu, że ulice są dosyć szerokie, więc nie można uprawiać tego radosnego parkouru, który był w poprzednich częściach i często korzystamy z linki, po której możemy zjeżdżać przemieszczać się między jednym a drugim budynkiem. Dodatkowo linka ma też fajną funkcję, kiedy możemy błyskawicznie wjechać po tej lince na samą górę budynku, czyli na dach. I to jest bardzo fajna funkcja. Natomiast poruszanie się pomiędzy budynkami jest dosyć kłopotliwe. Przede wszystkim nie jest płynne. Zakładam, że w przyszłości to wyewoluuje w coś takiego jak w Batmanie od Rocksteady, gdzie mogliśmy płynnie poruszać się po mieście, rzucając linki i właściwie cały czas dalej przelatując na kolejne kondygnacje. Tutaj niestety próba wystrzelenia linki w biegu i pobożne życzenie, że zaczepi się tam, gdzie byśmy chcieli, praktycznie nigdy się nie spełnia i zawsze gdzieś mnie ta linka gdzie indziej niż chciałem, także trzeba się po prostu zatrzymać, wycelować i dopiero użyć linki. Także tu jest jeszcze to do poprawy, ale jest już jakiś, powiedzmy, progres. No faktycznie bardzo fajnie wypada to, że można bardzo szybko na budynki wchodzić, zamiast żmudnego parkouru po oknach można za jednym naciśnięciem przycisku dostać się na sam dach. Kolejną nowością, no to jest w sumie nowość, są oczywiście pojazdy. Nie są to samochody, ale są to bryczki, karoce i inne tego typu rzeczy, którymi możemy się poruszać po Londynie. I to wypadło dosyć fajnie, chociaż jest tutaj pewna straszna głupota, kiedy jadąc na bryczce koń taranuje metalowe latarnie, przewraca, także koń jest jakiś, nie wiem, z tytanu albo z adamantium, bo w ogóle nie reaguje na to, że uderza w coś i po prostu biegnie jak taran. To jest oczywiście troszkę głupie, ale zakładam, że nie można z tego było troszkę inaczej wybrnąć, ponieważ no, jeżeli koń by się zatrzymywał na każdej przeszkodzie, to nikt by z tych bryczek nie korzystał. Natomiast sama poruszanie się bryczkami jest dosyć ok, można driftować, także jest radosne, można powiedzieć. Nie wiem, czy jest to akurat zgodne z prawdami historycznymi, że te bryczki tak radośnie pomykały po bruku, driftując na zakrętach, ale jest to dosyć śmieszna sprawa. Kolejna rzecz to to, że możemy oczywiście na bryczkę wejść i toczyć na niej walkę, bądź przemieszczać się z jednej bryczki na drugą, wzorem na przykład Just Cause, tylko bez tej charakterystycznej linki, którą posiadał Rico. Także jest to też całkiem niezłe rozwiązanie. Kolejny Assassin's Creed to też kolejna dawka historii. Tutaj zawsze Ubisoft wychodził obronną ręką, kiedy starał się zamieścić postacie żyjące w tej historii. Czasami to troszkę naginano odnośnie wieku danych postaci, że czasami były one po prostu nie powinny się znaleźć w danej epoce historycznej, ale i tak jest to całkiem sprytnie powiązane i tak jest też tutaj. Oczywiście oprócz charakterystycznych postaci jak Królowa Angielska spotkamy m.in. Dickensa, spotkamy Karola Marksa, także też jest tutaj fajnie powiązane, a dla użytkowników PlayStation 4, ponieważ są to misje ekskluzywne, możemy też spotkać Artura Conana Doyle'a, czyli autora powieści o Sherlocku Holmesie. Także jest tutaj, muszę przyznać, to fajnie powiązane te wszystkie postacie. Można się dużo dowiedzieć odnośnie takich wiedzy historycznej. To jest jedna z niewielu gier, która poprzez rozgrywkę stara się przemycić troszkę nam tych informacji i to muszę przyznać, że jest bardzo fajne. To mi się zawsze podobało, właśnie te historyczne różne ciekawostki, które lubię sobie czytać w bazie danych Assassin's Creed'a, dowiadywać się o tych postaciach. To jest naprawdę fajnie zaprojektowane. Sama
gra to oczywiście kolejny raz walczymy z templariuszami. Tutaj się nic za bardzo nie zmieniło, chociaż autorzy starali się zawrzeć różnorakie misje i faktycznie niektóre z misji mają pewne oznaki geniuszu, na przykład morderstwo w teatrze, która jest w mojej opinii jedna z lepszych misji, ale też misja na przykład w szpitalu psychiatrycznym. To wszystko jakby powiedzmy stara się jakby jak w kalejdoskopie zmieniać nam różne zadania, różne misje, żebyśmy się nie nudzili. To już oczywiście nie chcą powtórzyć tego błędu, który był w Assassin's Creed 1, czyli gdzie misje były właściwie cały czas takie same. I tutaj muszę przyznać, że też to wypadło całkiem fajnie, zwłaszcza, że podczas misji, czy też swobodnego zwiedzania miasta możemy znaleźć charakterystyczne punkty Londynu, m.in. Pałac Buckingham, Big Bena, oczywiście Tamiza ze swoimi mostami. Myślę, że dla osób, które nie wiem, mieszkają w Londynie, to fajnie nawet odwiedzić dzielnicę, w której mieszkacie i poszukać własnego domu. Może to teraz troszkę inaczej wygląda, a może właśnie te dzielnice robotnicze aż tak bardzo się nie zmieniły, także warto sobie, można się przejść i poszukać własnej chałupy w Assassin's Creedzie i to też jest, muszę przyznać, całkiem spoko. Problem z Assassin's Creedem to w mojej opinii troszkę tożsamość bohaterów. I Eve i Jacob nie wyglądają na asasinów, nie paradują w swoich charakterystycznych kostiumach asasinów, a wyglądają jak zwykli przechodnie. Dopiero kiedy wchodzimy w tryb skradania się, Jacob i Evie zakładają na głowę kaptur, ale i tak te stroje za bardzo nie przypominają tych strojów zabójców z poprzednich części. Tutaj miałem troszkę problem, że za mało asasina w Assassinie, może tak, ale odnośnie bohaterów, o ile to mi nie przeszkadzało w Black Flagu, bo tam była zupełnie inna mechanika gry, no tutaj już mi troszkę, muszę przyznać, przeszkadzało i ci bohaterowie są takimi everymanami, czy tam everywoman i ciężko stwierdzić, czy właściwie tak na nich patrząc, to ciężko powiedzieć, że to są że to są zabójcy, czy należą do tego klanu zabójców, bo niewiele o tym oczywiście niestety świadczy. Oprócz misji tych głównych, które składają się z 9 sekwencji, mamy też szereg misji pobocznych i te misje też są, muszę przyznać, ciekawe. Zazwyczaj one się wiążą właśnie z jakąś postacią historyczną, dla której wykonujemy zadania i tak jak powiedziałem wcześniej, jedynie ekskluzywnie na PlayStation 4 mamy 10 misji, w których rozwiązujemy morderstwa. To jest jakby progres, znaczy może inaczej, ewolucja tego, co było w Unity, gdzie rozwiązywaliśmy morderstwa, przesłuchiwaliśmy świadków, szukaliśmy poszlak. Tutaj te misje zostały o wiele lepiej zrobione. W Unity pod koniec one już strasznie nużyły, a tutaj każda z nich jest szalenie ciekawa. Dodatkowo mamy pewne nowe rzeczy, których nie było wcześniej, czyli na przykład pokazuje nam trajektorię kuli i tak dalej, i tak dalej. I muszę przyznać, że aż dziwię się, bo te misje są bardzo dobre i chyba z tych pobocznych misji najlepsze, że są one tylko ekskluzywne na PlayStation 4, ponieważ według mnie powinny być i też na Xbox One, żeby gracze stojący w obozie Microsoftu też mogli się z nimi zapoznać, no ale w jaki sposób są one tylko przeznaczone na PlayStation 4 i faktycznie te misje są bardzo, bardzo dobre, mi się bardzo podobały. Są przede wszystkim ciekawe i można się samemu zabawić w Sherlocka Holmesa, próbując zgadnąć, no, kto zabił, tak? Oczywiście, jeżeli mówimy o Londynie w XIX wieku, no to jest to wiek pary, także mamy tutaj też pociągi, które możemy napadać, możemy ograbiać pociągi, możemy poruszać się pociągami, ponieważ właściwie baza Assassin's Creed naszego rodzeństwa nie jest już stała, a jest mobilna i znajduje się w pociągu, który porusza się po Londynie. I to też fajnie, muszę przyznać, zostało pomyślane, bo można sobie na tym pociągu stanąć na dachu i przejechać spory fragment miasta. I to też muszę przyznać, że jest jakąś nowością, ale taką bardziej nowością, może nie tyle w mechanice, ale bardziej w estetyce. I to ogólnie się też, muszę przyznać, sprawdziło. Na pewno wielu z Was też jest zainteresowane tym, czy w grze występują glitche. No są glitche. Nie udało się tego uniknąć. Niektóre są dosyć śmieszne, nie przeszkadzają w rozgrywce, ale są glitche, które wymagają tego, aby uruchomić grę ponownie. Na przykład znikające elementy albo postacie, które zdarzały mi się dosyć często. I o ile na przykład postać zniknie w cutscence, co nie jest może aż tak, nie przeszkadza tak, ale kiedy postać zniknie, powiedzmy w trakcie wykonywania jakiejś misji, jest to postać kluczowa, żeby z nią porozmawiać,
no to już jest problem, zwłaszcza, że wtedy pojawia się znacznik niby nad tą postacią, ale postaci nie ma, więc nie można z nią porozmawiać i nie można przejść dalej. Wtedy niestety trzeba resetować całą grę i to muszę przyznać, że to wyszło bardzo licho. Zdarzyło mi się to chyba ze 3 razy podczas rozgrywki i muszę przyznać, że no, było to dosyć wkurzające. Oprócz tego takie mini glitche, czyli gdzieś tam postać się teleportuje, czy nagle, nie wiem, ktoś tam stoi na dachu albo w powietrzu. Te elementy oczywiście też występują, chociaż nie są one tak nagminne jak w Unity. Widać, że troszkę okiełznali ten silnik, Ubisoft troszkę okiełznał ten silnik i no starano się jakoś tutaj jak najmniej tych błędów, żeby było, ale one oczywiście się też zdarzają. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, bardzo ciężko wyłuskać wszystkie błędy w grze sandboxowej, bo ciężko założyć, co gracz sobie wymyśli, żeby zrobić, tak? W takim sandboxie, zwłaszcza, że są to ogromne tereny do testowania. Słuchajcie, czy gra mi się podobała? Ja muszę przyznać, że grało mi się w to nieźle. Nie jest to wybitny Assassin's Creed, jest to jeden z tych Assassinów takich średniaków. Do nich zaliczam na przykład, w mojej opinii, bardzo taki średni Brotherhood, choć wiem, że wiele osób bardzo lubiło, ale dla mnie Brotherhood był bardzo średni. Podobnie Assassin's Creed 3 też był dosyć średni. Muszę przyznać, że jeżeli miałbym postawić Syndicate i Unity obok siebie, lepiej mi się grało w Unity, ale Unity troszkę bardziej zamulało. Syndicate mniej jakby zamula. Tych znajdziek troszkę właśnie, tu też ważna rzecz, troszkę spuszczono z tonu z tymi znajdźkami. Przecież w Unity tych znajdziek to było koszmarnie wiele. Tam jeszcze było otwieranie tych skrzyń wytrychami, co doprowadzało mnie do szału. Tutaj z tego zrezygnowano, znajdziek jest mniej i wydaje mi się, że wyszło to na plus. I te znajdźki jakoś tak przyjemnie się zbiera. Oczywiście powracają mi te skrzynie i fragmenty Helixa, żeby zebrać, ale jest tego mniej. Dodatkowo wprowadzono też odbijanie poszczególnych dzielnic, czyli taką wojnę gangów, kiedy walczymy, wykonujemy najpierw szereg misji, uwalniając poszczególne sektory danej dzielnicy i potem mamy walkę gangów o dzielnicę. To troszkę mi przypominało na przykład gangi Nowego Jorku, to w podobny sposób. Myślę, że tutaj może nawet się inspirowano tym filmem. Tak czy tak, Assassin's Creed jest grą niezłą, muszę przyznać, niezłą. Jest to też, tak jak mówię, kiedyś powiedziałem, że jeden Assassin's Creed na rok to wystarczająco, a nawet za dużo. Faktycznie przydałby się oddech serii. Teraz Ubisoft powinien dać sobie spokój na 2 lata z Assassin's Creedem, aby dopracować i stworzyć najlepszego Assassin's Creeda w historii, ponieważ wypuszczanie tej serii co roku nowej, no tak jak mówię, tak jak mówiłem, przy Assassin's Creed 3 gra dostaje ogromnej zadyszki, chociaż wtedy oni wyszli z tego doskonale, bo po Assassin's Creed 3 wyszedł Black Flag, który był całkowicie zmodyfikowanym gameplayem, mechaniką i był najlepszym Assassin's Creedem. No niestety Syndicate i Unity to gry tak naprawdę bardzo do siebie zbieżne, na tyle zbieżne, że nawet animacja postaci głównego bohatera Jacoba została wzięta właśnie z ruchów Arno z Assassin's Creed Unity, oparto na tym samym szkielecie, co w mojej opinii jest troszkę nie fair w stosunku do graczy, kiedy odgrzewamy nie tylko samą grę, ale też i sposób poruszania się postaci. No, może jest to jakieś wyjście, ale wypuszczanie co rok kolejnej części Assassin's Creed'a niestety powoduje to, że gracze coraz mniej tracą zainteresowanie grą i też było w tym wypadku. Ja nawet nie zauważyłem, że to już premiera Assassin's Creed Syndicate, a i też w piśmie branżowym, na przykład w PSX Extreme, recenzji poświęcono tylko jedną stronę. Widać, że i redaktorzy też już mają dosyć cały czas tego samego, oglądania, grania ciągle w to samo i przydałaby się jakaś zmiana, przydałby się oddech, odpoczynek od serii, tak jak mówię, 2 lata minimum i żeby wrócić z czymś całkowicie nowym i świeżym, to faktycznie by się zdało. Słuchajcie, tak czy tak, Assassin's Creed jest grą niezłą, grało mi się całkiem dobrze, nie mogę powiedzieć, że jakoś mnie zamulało, zbierało mi się fajnie znajdźki, misje były ciekawe, fabuła też mnie wciągała, główny bohater negatywny, to jest też fajne, że
Tak naprawdę ci templariusze nigdy nie wiadomo do końca, czy oni są tak do końca źli. To było fajnie zarysowane chyba w Assassin's Creed Rogue, kiedy tak naprawdę mogliśmy spojrzeć od drugiej strony i stwierdzić, że jednak ci templariusze nie są tacy źli, jak ich rysuje zakon asasynów. I tak jest tutaj. Postacie nie są jednowymiarowe, te negatywne. One działają, znaczy to już musicie sobie sami, nie chcę tutaj spoilerować, ale faktycznie jest to pokazane, że oni mają jakąś swoją agendę, swoje cele, które wcale też nie są złe, tak? Mają troszkę inne podejście do sprawy, ale nie są złe i to też mi się podobało, że negatywne charaktery nie są do końca negatywne, a mają jakieś swoje własne cele, które starają się realizować i to w mojej opinii wyszło bardzo, bardzo na plus. Słuchajcie, tak czy tak, no mogę polecić Syndicate'a, jest całkiem grą niezłą. Aktualnie chyba tylko wyszło na konsolę. Na PC-ta wyjdzie chyba troszkę później. Myślę, że oni chcą naprawić ten fuck up, który był przy okazji Unity na PC-ta, żeby się to nie powtórzyło. I myślę, że warto zagrać. Warto zagrać chociażby po to, żeby zobaczyć ten fantastycznie wykreowany Londyn, bo jest to naprawdę niesamowite, szczególnie kiedy jeździcie bryczką po bruku w nocy i jest charakterystyczna kultowa londyńska mgła, to naprawdę daje niesamowity klimat. Szkoda tylko, że w mojej opinii pokpiono troszkę głównych bohaterów, którzy są tacy jacyś nijacy, podobnie jak w Assassin's Creed 3 i tacy są, tak jak mówię, mało asasinowi, jacyś tacy są, no tak jak mówię, troszkę nijacy, ale to jest też, wydaje mi się, problem serii, kiedy właściwie całej serii, kiedy są doskonale zarysowane postacie poboczne, postacie występujące w misjach pobocznych, tak zwane NPC-ki, a postacie główne zazwyczaj cierpią na niedobór jakiejś charyzmy i tym razem jest podobnie. Podsumowując, nadal moim ulubionym Assassin's Creedem zostaje Black Flag, natomiast Assassin's Creed Syndicate myślę, że można postawić o oczko, 2 oczka wyżej od Unity, oczywiście abstrahując od tych błędów związanych z optymalizacją, ale z samą przyjemnością grania myślę, że można postawić wyżej, chociaż tak jak powiedziałem, Unity mi się bardziej podobało, ale to też tutaj patrzcie przez pryzmat tego, że ja jestem ogólnie fanem tych czasów rewolucji francuskiej i na pewno bardziej mi się one podobają niż Londyn XIX-wieczny, więc troszkę można powiedzieć, że jestem fanem tych czasów. Natomiast Syndicate wprowadza niewielkie mechaniki nowe, niewielką nową mechanikę, niewielkie nowe dodatki, ale i tak jak mówię, pod kątem gameplayu wypada troszkę lepiej, bo tak nie zamula. Unity pod koniec strasznie zaczynał zamulać. Tutaj faktycznie tego zamulania nie widać. Może to przez to, że są całkiem nieźle pomyślane misje, a może dlatego, że wydaje mi się, że jest to bardziej dynamiczny Assassin's Creed niż na przykład Unity. Także myślę, że warto się z nim zapoznać. Assassin's Creed Syndicate nie gra wybitna. Powiedzmy średniak z górnej półki. Dawałbym tak gdzieś 7 na 10. Także myślę, że całkiem zasłużona i adekwatna ocena dla tej części Assassin's Creed. No cóż, to tyle. Za rok kolejny Assassin's Creed i kolejna recenzja. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.